Obiecałem już w poprzednim programie, że zrobimy audycję o tym, co ciekawego dzieje się na rynku nieruchomości, bo niekoniecznie dzieje się tak w mieszkaniach, jak piszą, powiedziałbym, mainstreamowe media, bo też jest dużo zmian, na przykład w ilości ofert, w wielkości czynszów, w cenach. Niektóre mogą być wręcz zaskoczeniem. Będę rozmawiał z Marcinem Drogomireckim, który takie najświeższe dane przygotował na podstawie danych z portali o cenach ofertowych, ale też powiemy o raporcie z cen transakcyjnych, takim najnowszym, i od tego będziemy zaczynali, ale ja też powiem na początku, jeszcze zanim zaczniemy, o tym realnej transakcji, którą żeśmy ostatnio spotkali, to znaczy poproszono o sporządzenie operatu szacunkowego na mieszkanie w takiej, powiedziałbym, delikatnie mówiąc, nie najlepszej, ale też nie najgorszej dzielnicy Warszawy z ceną 20 000 złotych za metr kwadratowy. Transakcja, czy też uzgodnienie ceny w październiku. No i mamy do porównania oferty ostatnio tam sprzedane w danych transakcyjnych powiatu i to są, proszę Państwa, oferty z sierpnia, września, takie mamy. Najwyższa cena 13 000, a tu 13,5 powiedzmy, a tutaj nagle 20 000. Przypominam, że na stronie symen24.pl znajdziesz tę samą audycję, ale te wykresy, które tutaj omawiamy, znajdziesz w statycznej formie. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tomku. Ale zanim jeszcze oddam Tobie głos do tych ciekawych raportów, to takie małe wprowadzenie na temat tego, co opublikował bank PKO BP o cenach transakcyjnych. To dotyczy rynku pierwotnego i jak sądzicie, jak zmieniła się całkowita kwota transakcji kwartał do kwartału, trzeci kwartał 2023 do drugiego kwartału 2023 i tak samo analogicznie trzeci kwartał 2023 do trzeci kwartał 2022 rynek pierwotny. No i tak, wzrosło 10%, 20%? Proszę Państwa, spadło. Kwartał do kwartału spadło 5,5%, rok do roku 6%. Mówię o kwocie, nie o cenie za metr kwadratowy. Średnia powierzchnia mieszkania sprzedawanego rok do roku wzrosła? Wzbogaciliśmy się? Dobrze kręcisz głową. Nie wzrosła, spadła o 10%. Odpowiedź brzmi, Marcin, powiesz nam, co spowodowało taki sukces? Niby drożej, a kupujemy mniej. Dlaczego? Z jednej strony, dlaczego kupujemy mniejsze mieszkania? No bo ich ceny w przeliczeniu na metr kwadratowy znacząco wzrosły w ciągu minionego roku. Za chwilę to zobaczymy na wykresach akurat prezentujących rynek wtórny, ale rynek pierwotny nie ustępuje rynkowi wtórnemu, a nawet często go przegania w tej kwestii. No i druga rzecz, że jeżeli bierzemy pod uwagę cały kraj, to pamiętajmy, że w ostatnim czasie, głównie za sprawą bezpiecznego kredytu 2%, no, w większym stopniu kupowane są mieszkania w mniejszych aglomeracjach, mniejszych miejscowościach. Tak? Więc jeżeli sumujemy to z transakcjami w dużych ośrodkach, gdzie ceny owszem były, są i będą wyższe, no to mimo wszystko uzyskamy tę średnią cenę transakcyjną za całość lokalu niższą w skali kraju. No, jeszcze od razu też powiedzmy, że ten kredyt, bezpieczny kredyt, który wszedł w życie od 1 lipca, ale na rynek wpłynął już wcześniej, ludzie kupowali przed tym kredytem, uciekając przed jego skutkami, czyli bojąc się po prostu, że wbrew zapowiedziom ministra spowoduje wzrost cen i chyba ludzie mieli rację, bo wiedzieli, czym się kończy nalewanie pieniędzy do pustego dzbana ofert, po prostu zwyżką cen, ale też to wskazuje, i to będziemy dalej z Marcinem rozmawiali, trochę już zapowiem, bo troszeczkę z rynku również po pierwsze było inwestorów, po drugie zaczęto kupować te mieszkania mniejsze, pasujące w kredycie. Marcin zaraz powie,
jaki jest udział w ogóle w rynku tych mieszkań podchodzących pod ten program i też powiemy, jak to się zmienia. Po prostu zadziałał rynek, zadziałał. Marcin, żeby nie marnować czasu, przejdźmy do pierwszego wykresu, czyli średnia cen i zmiana cen rok do roku w takich większych miastach. Co prawda, no ten Sopot to powiedzmy do większych miast nie należy, za to cenowo to na pewno król rynku chce być. Tu mamy wykres największych, ale nie tylko, tak jak wspomniałeś, Sopot do największych miast nie należy zdecydowanie, ale ponieważ często pada pytanie, czy Warszawa jest najdroższym miastem w Polsce, no oczywiście nie jest, no właśnie Sopot i pewnie jakbyśmy się przyjrzeli cenom mieszkań i apartamentów w Zakopanem, to Zakopane też mogłoby Warszawę wyprzedzić. Natomiast co jest istotne, no, ostatni miesiąc to już jest, bym powiedział, taka trochę jazda bez trzymanki ze strony oferentów. Wiedząc, że ofert na rynku jest mało, że popyt jest ogromny, no to w zasadzie już można powiedzieć, mało kto powstrzymuje się z eskalacją swoich oczekiwań. No i to przekłada się na to, że ceny ofertowe mieszkań wystawianych do sprzedaży na rynku wtórnym no, dosłownie odlatują w kosmos. Często można powiedzieć, jak gdyby patrząc wstecz, że one są absurdalne. Jak to będzie w rzeczywistości, jeżeli będziemy się nad tymi cenami zastanawiać za pół roku, no to wtedy będziemy wiedzieli, czy one obecnie są strasznie wysokie i potem z perspektywy czasu dowiemy się, że no jednak to była górka i zaczęły spadać, czy może wcale nie być. Może przyzwyczaimy się do tych cen, one się ustabilizują i za jakiś czas będziemy je uznawać za normalne. W każdym bądź razie w tej tabeli wyraźnie widać, że ceny bardzo poszły w górę w ciągu ostatniego roku. Są to wzrosty kilkunastoprocentowe. Na rekordzistą jest Kraków. No tak, Kraków to tam w ogóle wybił we wszystkich rekordach. Wszyscy chcą mieszkać w grodzie Kraka. Gratuluję Krakowowi, ale też powiem tak, taka zwyżka cen, to ta nagła zwyżka cen wcale nie jest tak duża na tle historycznym. W 2006 roku w ciągu 4 miesięcy ceny urosły w niektórych miastach 2,5 raza, czasami 3 razy, więc tutaj ta zwyżka, te parę procent w ciągu roku, no to nie przesadzajmy. Oczywiście na przyszły rok nie wiemy, czy program bezpiecznego kredytu będzie miał w ogóle zasilanie finansowe. On się może wyczerpać sam z siebie, bo po prostu zainteresowanie tym produktem przekracza założenia twórców programu, o czym mówiliśmy parę razy i już nie chcemy tutaj wracać w tej audycji, tylko szczegółowo. Może się również okazać, że na przykład ta koalicja, która ma zamiar dojść do władzy i wszystko wskazuje, że ona ma szansę ten rząd jednak sformować, nowy rząd, czy to będzie za parę dni, czy za miesiąc, to już nieistotne, musi najpierw uzgodnić swój własny program i ustalić, czy w ogóle chce wspierać ten program. Co prawda tam jedna z partii obiecywała 0%, ale druga partia mówi zero rozdawnictwa, a trzecia mówi budujmy mieszkania komunalne. Zobaczymy, jak będzie. Możemy się również, odnośnie tego, co powiedziałeś, Marcin, zobacz, inflacja trochę spadła. Wszyscy liczą, że stopy procentowe spadną, ale z drugiej strony, zawsze jest z drugiej strony, wszyscy mówią, zaraz inflacja ruszy z powrotem, bo zniknie VAT na żywność, ceny energii wyrwą się z tarczy osłonowych i tak dalej, paliwo w ogóle wzrośnie i znowu inflacja ruszy. No to zobaczymy, co będzie z tymi stopami procentowymi. Niższe stopy procentowe dla zwykłych nabywców ułatwiałyby nabycia, powodowałyby, że cena rośnie. Ale przejdźmy do drugiego twojego wykresu, czyli tych miast, nazwijmy je, no tańszych, mniejszych, tańszych. Co się w nich dzieje, to jest w ogóle, pamiętacie, tam było prawie 20 000, a tu? Tu wyraźnie widać, że miasta mniejsze już spoza kręgu tych wiodących polskich aglomeracji no są wyraźnie tańsze, a z punktu widzenia
rynku warszawskiego, krakowskiego czy wrocławskiego no są po prostu tanie. I jeżeli ktoś w tej chwili chce inwestować, kupować mieszkania inwestycyjnie, jak najbardziej powinien wziąć pod uwagę właśnie te mniejsze ośrodki, no bo jak widać za cenę metra kwadratowego, weźmy na ten przykład Sopot, gdzie cena jest w tej chwili około 19 000 złotych, no, można kupić prawie 5 metrów mieszkania w Bytomiu. Oczywiście już tutaj pomijam wszelkie porównania, że Bytom to nie Sopot, natomiast mówimy o kwestiach inwestycyjnych, jakie stopy zwrotu, jakie perspektywy wzrostu, jakie perspektywy ewentualnie z najmu. Także to wszystko zawsze trzeba wziąć pod uwagę i tak jak mówię, różnice w cenach są ogromne. Nawet na poprzednim wykresie widać było, jak ogromna jest różnica w cenie metra kwadratowego w Warszawie versus w oddalonej o około 100 kilometrów Łodzi. W Łodzi jest po prostu o połowę taniej. Ja dodam, że wśród widzów naszego kanału pojawiły się głosy, że pracują w IT i nie mają zamiaru pracować w Warszawie, mogą się wynieść do Łodzi, bo tam jest taniej, tam się lepiej powodzi. Mam też znajomego, który mieszka w Warszawie, a chyba ma ze 3 czy 4 mieszkania w Sosnowcu, które wynajmuje, twierdząc, że tam ma doskonały zwrot. Przyznam się, ja nie znam wszystkich małych rynków, więc też no, zresztą niektóre miasta mają jakby małe w tej chwili szanse takie inwestycyjne, więc jeżeli chcemy rozwojowe, więc jeżeli chcemy tak naprawdę inwestować, to musimy się patrzeć nie tylko na ceny, ale też na perspektywy, ale właśnie może się okazać, że na tym mniejszym rynku można lepszy przychód mieć, lepszy zwrot z kapitału niż w tych rynkach, które tak poszły mocno w górę. Czynsze za najem mieszkań w największych miastach w tej chwili można powiedzieć, że utrzymują się na stabilnym poziomie. One od września zmieniły się naprawdę niewiele. I co ważne, w tej chwili na rynku dominują mimo wszystko te oferty nieco droższe. Te, które były przystępne przede wszystkim dla studentów, no one, można powiedzieć, w sierpniu i wrześniu zeszły z rynku. W tej chwili ofert najmu jest dużo, jest ich dużo więcej niż rok temu. Pamiętajmy, że rok temu o tej porze to mieliśmy rynek wymieciony najpierw przez uchodźców, a potem przez studentów. No i co ważne, wtedy nastąpił ten ogromny wzrost stawek czynszów. Od dłuższego czasu te czynsze pozostają stabilne. Są stabilne również teraz, ale powiedziałbym, że one są stabilne w tych cenach ofertowych, które widzimy w portalach ogłoszeniowych, bo jak przychodzi co do czego, jeżeli szukamy w tej chwili mieszkania do wynajęcia, to zapewniam, że łatwiej jest z właścicielem tę stawkę negocjować, bo popyt jest w tej chwili kilkukrotnie niższy niż jeszcze we wrześniu. No zaraz do tego przejdziemy, ale też na chwilę jeszcze chciałem wrócić do takiego, do tabeli, która nam się zgubiła w tej kolejności, bo średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w rozbiciu na pokoje, to też jest dość ciekawe i też chyba widać na tym wyraźnie skutek właśnie programu Bezpieczny Kredyt. Jak najbardziej, ponieważ klienci decydujący się na zakup mieszkania ze wsparciem w ramach programu Bezpieczny Kredyt, no, siłą rzeczy przede wszystkim celują w mieszkania jedno- i dwupokojowe, zwłaszcza właśnie w tych dużych miastach. No i ponieważ tych ofert ewidentnie brakuje na rynku, no to ich ceny, wystawcy, którzy w tej chwili wprowadzają je na rynek, no, naprawdę bardzo mocno windują. No i to widać na przykładzie Warszawy, gdzie w tej chwili średnia cena ofertowa kawalerki wystawionej do sprzedaży w październiku wynosi 18 200 zł. No, to jest no, naprawdę dużo i proszę policzyć, jeżeli ktoś się zdecyduje na zakup 20-25 metrowej kawalerki, no, musi wyłożyć
500 000 złotych. To są już naprawdę wysokie ceny. Tańsze wyraźnie są mieszkania duże, które, bym powiedział, siłą rozpędu ich właściciele też te ceny podnoszą, tyle tylko, że te duże mieszkania o większych powierzchniach, no one, przede wszystkim one tworzą ten efekt rosnącej kuli śniegowej, czyli po prostu ofert sprzedaży mieszkań o większych powierzchniach cały czas przybywa. One, można powiedzieć, stoją, no, sprzedają się dużo, dużo gorzej, przede wszystkim dlatego, że nie kwalifikują się do programu Bezpieczny Kredyt, ale również dla tych osób, które posiłkują się własnymi pieniędzmi, nie korzystają z tego wsparcia. To też te wysokie ceny powodują, że zaciągnięcie wysokiego kredytu jest w tej chwili mimo wszystko bardzo trudne, no a rata bez tej dopłaty rządowej też jest bardzo wysoka, więc osoby, które sprzedają duże mieszkania, mają w tej chwili duży problem. No, nic dziwnego. Zresztą w Warszawie tak naprawdę, to zresztą zaraz dojdziemy na następnym wykresie, musicie poczekać, oferta tych mieszkań łapiących się w kredyt jest prawie żadna, czy tam powiedziałbym bardzo, bardzo mała i tak naprawdę poprzednia nasza audycja robiłem audycję na temat tego, czy zmierzamy do czasów Gomułki. Jestem ciekaw twojej, Marcin, opinii, ale moim zdaniem tak, bo jeżeli już wracamy do tego, że wielkość mieszkania trzypokojowego jest 52 metry, a no, za Gomułki było 48 potrafiło być, a mieszkanie jednopokojowe to jest 25 metrów, a jeszcze niedawno było 36, to był standard mieszkania jednopokojowego, no to w którą stronę my zmierzamy w ciągu ostatnich lat, w ciągu 20-30 ostatnich lat nasze mieszkania skurczyły się o 30%. To jest dobrze? To nam się lepiej mieszka? No, powiedziałbym, dyskusyjne byłoby twierdzenie. Wróćmy jednak do tego, co tu widzimy i wyjaśnij nam właściwie, co widzimy. Tutaj mamy informacje o tym, jak w tej chwili wygląda podaż ofert sprzedaży mieszkań i podaż ofert wynajmu mieszkań na naszym rynku. Jest to porównanie rok do roku dla największych miast. I jeżeli spojrzymy na podaż ofert sprzedaży w Warszawie, w tej chwili ofert dostępnych, które klienci mogą znaleźć w portalach, jest o ponad 1/3 mniej niż przed rokiem. Podobnie jest w Krakowie, we Wrocławiu ten spadek jest nieco mniejszy, to jest o około 1/5 mniej niż rok temu. W Gdańsku i Łodzi te spadki i w Poznaniu są jeszcze mniejsze, od 8 do 14%, ale wszędzie ofert ubyło. W żadnym z dużych miast nie jest tak, że mamy w tej chwili wybór większy niż rok temu. A tak jak mówię, w Warszawie, na największym polskim rynku, no ten spadek jest ewidentnie największy. No dobrze, ale tak, co znaczy ta zielona strzałka? Mówisz, że ubyło, a strzałka zielona i urosło. To proszę o wyjaśnienie w imieniu słuchaczy. Właśnie do tego przechodzę. Te symbole, które są obok wartości liczbowych, oznaczają trend, jaki w tej chwili panuje na rynku. No i w Warszawie, i w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku ofert powoli, ale zaczyna przybywać. Ten największy dołek, czyli to największe wymiecenie ofert z rynku, miało miejsce tak naprawdę w sierpniu i można powiedzieć, że od sierpnia ten rynek bardzo powoli się odbudowuje. Ale podkreślam, bardzo powoli. To nie jest tak, że wracamy już do stanu, nie wiem, z marca. Nie, jeszcze daleko nam do tego, ale warto zauważyć, że ofert na rynku powoli zaczyna przybywać. Jeśli chodzi o Łódź, tam sytuacja, bym powiedział, jest stabilna i tak jak jest ich obecnie o 14% mniej niż rok temu, tak nie widać, żeby ten trend się zmieniał, żeby nagły czy nie nagły wysyp ofert miał miejsce. Tam jest ich mniej i to wygląda bardzo stabilnie. No i przechodząc do rynku najmu mieszkań,
No tu sytuacja jest diametralnie inna niż na rynku sprzedaży. W Warszawie w tej chwili, na koniec października, mieliśmy 76% więcej ofert wynajmu niż przed rokiem. I co oznacza ta strzałka? Że ta dostępność ofert cały czas rośnie. Na rynek wpływają cały czas nowe oferty wynajmu, więc wybór, można powiedzieć, z każdym dniem jest większy. W Krakowie ofert jest o prawie 60% więcej w tej chwili niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wrocław i Łódź. Tu no, nie 2 razy więcej niż przed rokiem, ale prawie 90% większa pula ofert jest w tej chwili niż na koniec października ubiegłego roku. No i to tak jak wcześniej spoglądaliśmy na stawki czynszów średnie, no to właśnie ta rosnąca podaż powoduje, że znalezienie najemcy, zwłaszcza teraz, już po tym sezonie tej gorączki studenckiej, no, znalezienie najemcy nie jest łatwe. Te stawki, tak jak powiedziałem, ofertowe się utrzymują, ale w momencie, kiedy już obejrzymy mieszkanie, pokręcimy nosem i powiemy, że no, moglibyśmy je wynająć, ale trochę mniej, za trochę niższą cenę, to warto w ten sposób podejść do poszukiwań, no bo wiele wskazuje na to, że właściciel zdecyduje się na wynajem za niższą stawkę, niż miałby przez kolejne miesiące trzymać mieszkanie niewynajęte. Zanim jeszcze przejdziemy do analizy rynku, tego co się dzieje, to jeszcze ostatnia w tej chwili tabela. Udział ofert sprzedaży mieszkań, rynek pierwotny i wtórny kwalifikujących się do zakupu w ramach bezpiecznego kredytu. To znaczy, to jest tak, że do 400 to jest na przykład w Warszawie 1,6%, do 500 6,4%. W tych 6,4% mieszczą się te do 400. Tak chcę wyjaśnić tym, co czytają te tabele, ale Marcin, no to jest jakiś dramat, bo ja pamiętam jeszcze niedawno, to tutaj jak robiłeś analizę, to ta pierwsza kolumna było do 300 000. Dlaczego zniknęła? No, w Warszawie, w Krakowie w zasadzie tej dolnej granicy 300 000 już nie ma sensu brać pod uwagę, bo znalezienie ofert w tym przedziale cenowym no, graniczy z cudem. Także przyjąłem dla dzisiejszego wykresu już tą dolną granicę trochę wyższą, czyli 400 000 złotych. No i jak widać, mimo tego w Warszawie mieszkanie do 400 000 złotych naprawdę jest bardzo ciężko znaleźć. I też nie mówmy tylko o samym fakcie znalezienia mieszkania w tej cenie, ale mieszkania, które będzie w jakimś większym stopniu spełniało nasze oczekiwania, czyli będzie w rozsądnej lokalizacji albo w rozsądnym stanie. Bo owszem, tak jak mówię, takie mieszkanie można znaleźć, no ale decyzja o jego zakupie mogłaby być już naprawdę podjęta W desperacji. jeżeli już absolutnie nie ma innego wyjścia, tak? Bo często właśnie te mieszkania najtańsze to są takie, które no, trudno się zdecydować na zamieszkanie w nich. Albo trzeba włożyć ogromne środki jeszcze potem na remont. Także, tak jak mówię, w Warszawie znalezienie mieszkania do 400 000 jest w tej chwili bardzo trudne. W innych miastach udział ofert w tej cenie jest zdecydowanie większy i tak jak wcześniej wspomniałem, nieodległa Łódź, tam w cenie do 400 000 złotych oferowanych jest mniej więcej połowę mieszkań, czyli co druga oferta mieści się w tej kwocie. Kolejne progi, no to tak dla ułatwienia przyjąłem 500, 600, 700, no i ten maksymalny próg 800 000, który można powiedzieć zamyka tę pulę ofert, które się do bezpiecznego kredytu 2% mieszczą. W tej chwili w Warszawie w cenie do 800 000 złotych mamy niespełna 43% ofert. Przypomnę, że na koniec czerwca oferty mieszczące się w tej cenie stanowiły ponad połowę wszystkich ofert, dokładnie 53%. W Krakowie mamy 47 w tej chwili procentowy udział mieszkań w cenie do 800 000. Na koniec czerwca było to 64%.
Po kolei Wrocław 69, było 77, Gdańsk 63,6, było 71, Łódź, tutaj spadek może nie jest jakiś wielki, obecnie prawie 93%, a na koniec czerwca było to 95% ofert kwalifikujących się do tego programu. No i co ważne, oprócz tego, że udział tych ofert spadł, to przypominam, że na wcześniejszych wykresach, tabelkach pokazywałem, że ogólnie ilość ofert na rynku spadła, więc jak sumujemy spadek liczby ofert i spadek liczby ofert kwalifikujących się do zakupu w ramach BK 2%, no to się okazuje, że ci, którzy teraz chcieliby wejść na rynek, znaleźć ofertę, skorzystać z tego kredytu, mają naprawdę bardzo ciężko. No i tak samo ciężko mają ci, którzy z tego kredytu z różnych powodów skorzystać nie mogą. No, oni Jeszcze też ciężej, wybierają z tych jeszcze samych ciężej. ofert, więc wybór jest słaby. To znaczy jeszcze tak zwróćmy uwagę, że ci, co chcą kupić na zwykłym kredycie, mają ciężej, bo muszą większe raty płacić, jeżeli biorą kredyt. Do gotówkowych takich inwestorów też w zasadzie przy takim wzroście cen mieszkań, a jednocześnie zastoju, można powiedzieć, takim stanięciu rynku najmu i jeżeli nie zobaczymy drugiej fali Ukraińców na przykład albo jakiegoś innego wydarzenia, no to można stwierdzić, że nic się na tym rynku najmu specjalnie ze strony popytowej nie powinno zmienić. No to też odpada jak gdyby chęć kupowania inwestycyjnego. Niektórzy mówią, że z tego rynku najmu uciekają ludzie, którzy kupili w ramach bezpiecznego kredytu, chociaż ja tak do końca nie wiem, czy to jest niedemonizowanie trochę, nawet niech będzie tych 50 000 kredytów wziętych w najbliższym czasie, bo to jeszcze brakuje do tych 50 000 kredytów. Rynek wynajmowanych mieszkań jest ponad 1 000 000, no to te 50 000 to jest, można łatwo policzyć, jaki to jest odsetek ludzi, którzy kupują na tym bezpiecznym kredycie. Na pewno duże uszczuplenie, ale nie takie, które jest wstrząsem. Wstrząsem to mogą być Ukraińcy, jeżeli wyjadą na przykład z Polski, bo już im się znudzi ta sytuacja przebywania w Polsce, pojadą na zachód albo wrócą do siebie. Różne kierunki przecież oni przyjmują. A tych inwestorów takich, którzy kupili mieszkania, które chcą wynajmować, no to w ciągu ostatnich lat przybyło. Patrząc się tam ostatnie 10 lat, to jest 10-krotny wzrost liczby ludzi wynajmujących mieszkania. Mniej więcej. To po prostu są ogromne przyrosty ludzi. Ja mówię według danych PIT-u, a niektórzy mają więcej niż jedno mieszkanie. Ci, którzy kupili to mieszkanie od tak, żeby leżało, przemyślcie sytuację, czy ono ma dalej leżeć, czy może je wynająć jednak, a może je zacząć sprzedawać, to jest wasza decyzja. Trudno nam powiedzieć, jak powiedziałem, co będzie na tym rynku, no bo też widzimy, to są takie niepozytywy, które ja powiedziałem, ale jest szansa, że zaczną kredyty takie normalne być bardziej dostępne. Wtedy ludzie mogą, jeżeli zmaleją stopy procentowe. Widzę, że kręcisz głową. No tak, ale zapowiedzi są takie, że te stopy po nowym roku raczej nie będą spadać tak jak przed wyborami. Zobaczymy. Ja nie wiązam tego z akcją wyborczą, ale po prostu nawet chociażby z odczytami inflacji, to o czym wspomniałem, no trzeba się patrzeć na to, że faktycznie mogą zniknąć pewne tarcze osłonowe, ale wchodzą też przepisy o wyższych zarobkach, o podniesieniu pensji minimalnej, może ziszczą się zapowiedzi o tym, że będziemy płacili mniejszy ZUS, już nie 9%, nie będzie kolejnym podatkiem, tylko będzie, tak wrócimy do tego, co było kiedyś, będzie stawką ryczałtową. Może spełnią się obietnice o podwyższeniu progów podatkowych, które też zwiększą nasze przychody, ale to jest wszystko w takim perspektywie może. My tego nie wiemy. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy koalicja, ta, która ma dojść do władzy, zamiar, ona wie, musi ten program jakoś uzgodnić, bo nie da się iść jednocześnie w lewo i w prawo, a ich programy jakby połączyć tak bezpośrednio, to właśnie taką mapą są. Może trzeba wybrać jakąś drogę po środku i coś ustalić. Zobaczymy,
co oni ustalą. Ja na pewno za polityków prorokować nie będę, bo to jest wręcz według mnie nieprzewidywalne. No i teraz tak, co zrobić z tym rynkiem nieruchomości? Pytanie takie, powiedziałeś, że to jest może czasowy wzrost, a potem możemy liczyć się ze spadkiem. A może to jest wieczny wzrost i już się przyzwyczajmy do tego, że takie ceny będą. Co byś obstawiał? Nie co będzie, tylko co jest prawdopodobne. O. No, ja spodziewam się wyhamowania tego wzrostu zdecydowanie, ponieważ no, te ceny, które są już w tej chwili widoczne przy ofertach, no, można powiedzieć, że są zaporowe, tak? Nawet dla osób, które chcą korzystać z bezpiecznego kredytu 2%. Super, że mogą skorzystać, ale mogą kupić mniejszy, tak? Ale tu uwaga, bo to jest właśnie, trzeba powiedzieć, jak bierzesz bezpieczny kredyt 2%, to też musisz przejść kwalifikację przez bank. To nie jest tak, że sobie bierzesz jakikolwiek kredyt, tylko bank będzie sprawdzał twoją zdolność kredytową. No i jak ceny nieruchomości tak wyrwały w górę, to co roku możesz, co chwila właściwie możesz kupić coraz mniejsze mieszkanie. W końcu powstaje pytanie, czy chcesz kupić taką klitkę. Dokładnie, dokładnie. Więc te wzrosty cen powodują, że mieszkania możemy kupować i kupujemy niestety coraz mniejsze. No, ale tak naprawdę ważne jest to, co nas czeka po nowym roku. Jeżeli rzeczywiście te tarcze zostaną zdjęte, jeżeli zdrożeje żywność, jeżeli zdrożeje paliwo, tak jak jest zapowiadane, być może już w listopadzie do 7 zł, a być może potem bardziej. Jeżeli zdrożeje prąd, też zapowiadane jest bodajże 70% wzrosty stawek. Jeżeli to wszystko zacznie drożeć, a nasze wynagrodzenia, które mówi się, że one też rosną, ale one absolutnie nie rosną tej skali, w jakiej rosną ceny w tej chwili nieruchomości. Mimo że nieruchomości w tej chwili nadganiają tam taki krótki okres zastoju, no to krótko mówiąc, nas w najbliższym czasie przeciętnie będzie stać na coraz mniej. A jeżeli ta inflacja właśnie z powodu wzrostu cen żywności, cen nośników energii, jeżeli ona wystrzeli, no to znowu pójdą w górę stopy procentowe i o kredyty będzie znowuż trudniej. Więc no naprawdę obyś żył w ciekawych czasach i niewątpliwie w tych ciekawych czasach żyjemy, bo naprawdę w tak Dlaczego mi krótkich tak źle okresach życzysz? tak dużo się zmienia. Marcin, dlaczego mi tak źle życzysz? Ja cię błagam. Ja nie chcę ciekawych czasów, ja chcę czasy stabilne i nudne. Dokładnie, to też ja w ostatnich wypowiedziach do mediów, do prasy mówiłem, że to, czego rynek najbardziej potrzebuje, to stabilizacji i opanowania inflacji. Jeżeli ta się uspokoi, to będziemy mogli coś planować, będziemy mogli z większą pewnością podchodzić do kredytów, będziemy mogli przewidzieć, jak ten kredyt będzie wyglądał, rata kredytu za kwartał, za pół roku, za rok. No i co ważne też, jeżeli mamy wysoką inflację, to pamiętajmy, że osoby zamożniejsze, no właśnie, lokują swoje oszczędności w nieruchomościach, więc można powiedzieć, że inflacja napędza zakupy inwestycyjne tych osób, które pieniądze mają, ale nie widzą sensu lokowania ich w banku na lokatach, a giełdy czy innych instrumentów finansowych się boją, no więc kupują mieszkania, nakręcając ceny. No i tak ta spirala, bym powiedział, cały czas się nakręca i osoby, które rzeczywiście tych mieszkań potrzebują, które chciałyby zwiększyć komfort swojego życia, bo nie wiem, są małżeństwem z dzieckiem i mieszkają na 30 metrach, a chciałyby kupić 50, daj Boże, no cały czas ta szansa im odjeżdża. Także stabilizacja rynku finansowego. Lewica ma program. I to na to konto chce zbudować mieszkania komunalne, więc to też jest fragment rynku. Ale Marcin, przerwałem ci trochę na tym, że szansa odjeżdża, owszem, ale chcę zwrócić na drugi aspekt, bo trzeba się rozejrzeć, też troszeczkę coś dzieje na świecie. Na świecie ogólnie, nie tak dalekim, bo tym za Odrą, po drugiej stronie Bałtyku, w krajach, z którymi lubimy się porównywać. Tam jest
kryzys, tam ceny mieszkań spadły, mają kryzys rynku mieszkaniowego i teraz musimy pamiętać o jednym. Jest jakiś plan, trochę szalony Unii, trochę nie, zależy jak kto na to patrzy, oszczędzania energii, który się wiąże z podwyższaniem między innymi norm jakościowych budownictwa, jego energooszczędności, no w ogóle różnych rzeczy. U nas mamy też program walki z patologią, z budowaniem tam różnych parkingów, oszukiwaniem przy miejscach parkingowych. Nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, ale te wszystkie programy powodują wzrost kosztów budowy. I co na przykład największy prezes największego dewelopera niemieckiego domaga się od rządu Niemiec, który widzi, że ma kryzys w budownictwie. Otóż ten prezes mówi tak, zaraz, ale przecież to my nie budujemy, dlatego że po pierwsze ludzi na to już przestaje być stać, oni nawet jak ich stać, to nie akceptują po prostu tych cen. Kredyty, mówią, u nas w Niemczech są drogie, trochę może tańsze niż w Polsce, ale jednak w ich świadomości drogie. I mówi tak, przecież my możemy budować metr mieszkania nie za 5000 euro, tylko za 3. 2000 to są wasze przepisy mądrzejsze lub nie, właśnie związane z oszczędnością energii. Proszę zdjąć te przepisy. I nawet na jakimś spotkaniu w Niemczech, było wielkie spotkanie, różnych graczy, tam byli najemcy, bo tam jest nawet Związek Najemców, czy Stowarzyszenie Najemców w Niemczech, rząd, różni mówią i oni mówią tak, no to trzeba pomyśleć o tym, żeby tam kolejną normę zaostrzającą te przepisy zlikwidować. I teraz ja jestem ciekaw, czy ten trend unijny takiego szybkiego podnoszenia kosztów budowy poprzez zwiększanie norm mieszkaniowych będzie trwał, czy my się w Polsce do tego będziemy dostosowywali, bo teoretycznie za parę lat to już niedługo część mieszkań w Polsce będzie w ogóle nie do zamieszkania, no bo, czy tam nie do sprzedania, no bo trzeba wprowadzić te klasy energetyczne i tak dalej, czy może nagle nasz rząd i Unia nagle powiedzą zaraz, bo my się sami tutaj zamordujemy. To jest pytanie. Czy sądzisz, że w ogóle czeka nas otrzeźwienie ze strony no, słusznie ekologicznych, ale czasami nadgorliwych twórców przepisów prawa? Może nie nazwałbym tego jakimś otrzeźwieniem, bo to nie jest w tej chwili jakaś pijacka wariacja. Natomiast pewnie niektóre działania mogą istotnie zostać spowolnione, jeżeli rzeczywiście ludzi nie będzie stać na mieszkania. Także tu nie spodziewam się zakładania kolejnych kagańców na rynek, na deweloperów. Raczej nie tutaj upatruję tych problemów, jeśli chodzi o ilość rozpoczynanych budów i koszty. Ja jednak stawiam, że przede wszystkim stabilność finansowa na rynku pozwala długofalowo myśleć, no właśnie, o budowie, o zakupie, o kredytach i to jest absolutnie priorytetowa sprawa. No tak, ale w Polsce masz mniej więcej te same proporcje, może nie te same ceny, bo nie wszystko mamy w euro, ale zmiana ceny budowy z 5 na 3000 euro za metr kwadratowy. W Polsce podobna skala zmiany może również nastąpić i już mamy podobny klimat, szczerze mówiąc, więc to spowodować by mogło obniżkę cen produkcji mieszkań, ulgę trochę, co też teraz, jeżeli ludzie się patrzą na te dzisiejsze wysokie ceny, tak postrzegane przez niektórych jako wysokie, no trzeba się zastanowić, bo chcę przypomnieć Państwu, z naszych wielu audycji to wynika, że polski rynek nieruchomości nie jest rynkiem wolnym. To nie jest rynek, na którym rządzi prawo popytu i podaży. Tutaj co chwila wpływają jakieś czynniki, które burzą takie naturalne cykle popytu i podaży. To właśnie ten bezpieczny kredyt nie tak dawno, pandemia i wszystkie związane z nią tarcze osłonowe, obniżanie sztuczne troszeczkę, takie na siłę stóp procentowych, pchanie ludzi
mówienie ludziom, zabierzcie pieniądze z banku i wsadźcie w mury, bo w tym banku to w ogóle jest bezsens trzymać pieniądze. No tak było przecież, to nie tak dawno. To są czynniki, które ten rynek zakłócają i tymi politycznymi czynnikami jest również właśnie to takie zaostrzanie, to jest ciekawe, zaostrzanie norm patologii, walka z patologią i w budownictwie, taka popularna, i jednocześnie budujemy o 30% mieszkanie w porównaniu do czasów, w których nikt z patologią nie walczył. Tak to wyszło. No tak, ale z kolei to, co sam powiedziałeś, budowano wtedy taniej, więcej, ale w tej chwili trzeba to remontować, ponieważ no chociażby te stare bloki nie trzymają ciepła, prawda? A ciepło jest na tyle drogie, że okej, no mieszkanie jest większe, ale jaki jest koszt jego ogrzania? A to jest druga strona kija, bo jeżeli dzisiaj się odpuści te normy, na przykład mówiące o ogrzewaniu, no to ktoś za to zapłaci. To znaczy on kupi taniej mieszkanie, które będzie potem droższe w eksploatacji, a nie wiadomo, kiedy się doczekamy cudu taniej energii spadającej na nas z powietrza i ze słońca. No jakoś widzę, że podnoszenie, im więcej ekologii, tym droższa energia. Tak to na razie wygląda. Więc to też nie jest pozytywny kierunek. Zachęcam do obejrzenia naszych kolejnych audycji, w których będziemy również mówili o tym, dokąd idzie ten rynek, wskazywali na zmiany w prawie, zmiany w trendach. Mam nadzieję, że z tej audycji dowiedzieliście się, co w trawie piszczy. Przepraszam, żeśmy nie powiedzieli, co będzie piszczało za 6 miesięcy, ale ja naprawdę nie wiem, co ustali nowy rząd. Marcin chyba też nie wie. Wiesz? Nie wiem. No więc Nie właśnie. wiem. Więc żyjemy w takich czasach ciekawych, jak to Marcin powiedział. Niestety patrzmy się, obserwujmy. No i zastanówmy się też, czy wszystkie te wasze inwestycje, które planujecie takim czasem owczym pędem, czy one no, akurat są zasadne. Każdy musi to sam ocenić. Subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam. Przypominam, że tę samą audycję z wykresami na stronie symen24.pl znajdziecie. Z tymi tabelami Marcina będzie może wygodniej studiować. Piszcie nam w komentarzach sugestie tematów, które chcecie, żebyśmy poruszyli, bo też chętnie zrobimy audycję pod wasze zamówienie. No i cóż, cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia.